Aha. Już lecą, kurcze pajace. Staram się... Oj, nie da się im uciec. No tamten frajer, kurczę, nie był w zasięgu. Szybko, Alan! Alan! Dobra. Haha, pudło. Pudło, frajerze. Celuj dalej. Ała! Dobra, koniec zabawy. Spadaj. Okej, skasowany. Światła. Światła, proszę, tylko się nagle nie wyłączcie. Nie wyłączcie się. No, tutaj czekają już na mnie. Pewnie, że czekają. To trzeba... terapię szokową zastosować. Kurczę, straciłem zbyt dużo I granatów. hope Maine could lend me a car to get to the coal mine. It's Lorna Miles. Why, hello, Lorna. What do you have for us? Well, I just don't see why the cops bother with the trailer park. What do you mean? It's a trailer park. Of course you're going to have trouble in a place like that. I mean, what do you expect? The sheriff should be helping us normal citizens instead of wasting... No, już mi się nie podoba ta babka. Well, Let the try to sort themselves out. I'm sorry, Bo but my... ludzi, którzy mieszkają na polu przyczep, nazywa wrzutkami. A że jej rodzina mieszka tutaj od 1911 roku, jest lepsza. Jezu, nie bierze tego pod uwagę, że niektórzy ludzie po prostu nie mają tyle pieniędzy na to? oh, here's a little surprise. The famous writer Alan Wake just walked in. Folks, I'm going to see if I can talk him into an interview. Kurde, niepotrzebnie to mówiłeś. Come on in, Mr. Wake. Ale fajny ma głos. I'm so glad you could find the time to do this, Mr. Wake. Nowhere to run now, Dan Brown. You back away from me. Don't hurt. Whoa. Everyone calm down. Put the gun down. We're all friends here, right? Cool your jets, Nightingale. We got him. What the hell's the matter with you? There's a civilian in there. Te takie przejścia całe ze spowolnieniem to są takie jak z Max Payne'a 3. W sumie Alan Wake był wcześniej od Max Payne'a 3. I had fallen off so many cliffs it was ridiculous. That's what you get for naming a book The Sudden Stop. It was probably good I hadn't had the chance to tell Maine where I was going. I'd have to lose the cops and find my own way to the mine. Ty, ale Cthulhu to ty zostaw. Nie czytałem Lovecrafta, przynajmniej jeszcze. Mam zamiar tam jedną książkę przeczytać chyba. Przynajmniej, żeby zobaczyć, z czym go się je. Chwileczkę. Wake i Duch Mroku w klinice. Duch Mroku. The darkness surged towards me, sucking everything loose from the ground into its depths, tugging at my clothes. I saw the flare the kidnapper had dropped and threw myself towards it just as I felt my feet leave the ground. The darkness embraced me with the force of a tornado. Somehow I managed to light the flare. The darkness roared and cast me away. I fell toward the dark waters of the lake far below. No. Mrok się z Alanem jednak bądź co bądź nie pieści. Potrzebuję go, ale daję mu znać, że stary, nie przesadzaj, bo inaczej znajdę innego. Rose didn't know how the strange old lady got in her trailer, and she looked wrong somehow. The woman showed her teeth in an approximation of a smile and traced a finger down Rose's cheek. Pretty girl, she said. Rose felt as if she was falling asleep, but her knees didn't buckle. The crone spoke in a whisper, her words ice cold and dark in Rose's ear. No. Już wiemy, jak to się potoczyło z Rose. I wiecie co? Ja szanuję te granaty błyskowe, bo to jest naprawdę skuteczna broń, ale za odrobinę czegoś, czym bym mógł pluć ołowiem w stronę tych bestyjek, no naprawdę bym się nie obraził. Spadł jej. Ja nie mogę, nie nagrywałem chwilę i zacząłem seplenić.
Lo, bierz tą racę, szybko! No bierz ją! Stary! W końcu, rewolwer, no. Dziękuję. Dobra, już nie jest tak źle. Wow. Dobra. Czekaj. Kastuję. Ty ciuku. Nie grając tę chwilę troszkę wyszedł z sprawy. Dobra. Alan, czas się zmywać stąd. Okej, tutaj mamy następne jakieś reflektory. There was no sensible reason for the power company work lights to be here. It was almost as if they'd been left for someone like me to use. Zane nad tobą czuwa, na to wychodzi. Wiesz, Alan, czasami tak jest, że pomimo in light you can hurt them. Czyli, że w świetle mogę ich... Zresztą wy wiecie, angielski jest teraz ogólnie znany, więc ja was będę uczył angielskiego, gdy podczas wy prawdopodobnie umiecie go lepiej ode mnie. I nie mówię tego prześmiewczo, tylko całkiem poważnie. Bo moje umiejętności nie są jakieś spore. No. Sobie muszę... Spadowuj się. Ja cię kręcę! Dobra, oni gdzieś tutaj powinni mi tu... niewątpliwie wychynąć. Dobra, pasowałoby... No, kurde, jaki... O ty ciulu! Jaki gościu! Widzieliście, jak tamten zasłonił tego swojego kumpla? Fuck! Dostań się na dworzec kolejowy. O, tam jest kartka. Ten koszmarny? No, jest koszmarny, no bo tak naprawdę jestem na co? Na 2 ciosy? Mniej więcej. Strona maszynopisu. No to czas na kolejną opowieść. I... Duch mroku dotyka Rose. Troszkę źle to brzmi. Touched by the dark presence, Rose was lost in a dreamland where everything was drawn in black and gray crayons. The old lady had promised her that all her wishes would come true. She would be Alan Wake's muse. She was smiling so hard it hurt her face. She crushed a bottle full of sleeping pills into the coffee. Deep down inside, she was screaming in terror. No nic dziwnego. Nie mam strony. The bulldozer's engine roared to life. Mud and rocks flew as it fought for traction. It crashed through the concrete wall and landed heavily in the yard. If it were an animal, it would have shaken its head after the impact, fixed its eyes on me, and charged. Of course, it had no head, nor eyes. Shadows crawled on its form, twisting it into a monster. Then, it came for me. No niestety, stary, jesteś w samym środku jakiejś piekielnej kabały, więc nie ma innej możliwości, żeby cię zignorował, powiedzmy, ten buldożer i przejechał obok ciebie. W sumie ciekawy sposób na prowadzenie historii, takie spoilerowanie. Co nie? Nie aż tak często spotykany jest taki sposób prowadzenia narracji w grze. A dałem wam dopiero do przeczytania maszynopisy, więc teraz już nie będę was tak ładował na siłę. Dobra, o, amunicja, nie zaprzeczę, nie zrezygnuję, a wręcz przeciwnie, będę się cieszył. Hello? The most stubborn man I've ever met. Alice? Alice? Alan, I'm so afraid. Keeps me in the dark. Please help
look at you, Alan, and it's not you. Something else. Looking out from behind your eyes. Alice, I'm here. I'm so alone here. It's all gonna go to hell. You need to be careful. Cooperate. No. Cooperate. The connection had been terrible, but that wasn't the only thing that hadn't been right with the call. She sounded wrong somehow, but she had called me. Stary, to nie była Alice. I ty, i ja, i ci po drugiej stronie monitora dobrze o tym wiedzą. To duch mroku próbuje wywrzeć na tobie presję, abyś zgodził się na współpracę z nim. Co jak wiemy do niczego dobrego by nie prowadziło. No, rację. Kurczę, same racje. A mi by się tu przydały te granaty. Dobra, załatwiony. Teraz tego skasować. Dobra. Stary, tutaj celniej. Twoi kumple źle celniej rzucają, nie chcę ci nic mówić. Takim rzucaniem to mnie nie trafisz. W sumie jeden lewy na 20 idealnych, jak to się mówi, na I could see a omiotacze. railway bridge up ahead and a warehouse of some sort on the opposite shore. I hoped I could find a car from there. Follow. Te. Okej. Co my tu mamy jeszcze? O matko, pamiętam, tutaj się zaraz zaczną jazzy. Coś takiego, minimalny przedsmak dało nam tego The kartka darkness that was maszynopisu. pursuing me was growing stronger, and it was taking over everything in its path. Trzeba też skasować te przedmioty, żeby nas nie ciskał nimi mrok. Tylko że jak widzicie... Troszkę średnio to idzie. What the fuck? Podziałało tak skutecznie, jak sobie zamierzałem. A raczej zamierzyłem. Jeju, kurde, polski język, ciężki język. Nie. Leżeć. No, szybko. Tym będzie najłatwiej rzucać. Matko, się regeneruje ta cała moc tej... O, dobra, udało się. Cudem bo cudem, ale się udało i troszkę za dużo zapasów straciłem, ale... Już... Mniejsza o to! Jesus! O! Strona maszynopisu. Dać wam o, w sumie to nowa jakaś strona maszynopisu, więc pasuje wam. Bulldozer atakuje Wake'a. No to Wake in Night Even after Springs. all this time, hearing the Night Springs theme caused a surge of conflicting emotions in me. It'd been my first real writing gig. Barry had known a guy who knew a guy, and suddenly I'd been a semi-regular writer on the show. I'd always been ashamed of the job. Felt it was trash. I'd wanted to be an artist, a novelist. I'd been naive back then. It had taken a long time to learn to be proud of the work. Żadna praca nie kala, nawet mistrzowie zaczynali od pierdółek. Prawda? Bo tak jest, każdy zaczyna najpierw od małych, coraz malutkich i coraz większych rzeczy. Z tego względu, aby coraz to trudniejsze się brać, bo As a tak naprawdę bez teenager, doświadczenia just nie jesteśmy w starting to stanie get nic interested zrobić. in writing, Stephen King had been a source of inspiration to me. I thought about all the inanimate objects that had come to life in his books. No one is safe in a good horror story.
certainly not the protagonist. That's what makes them fun. This was anything but. The darkness could possess anything, and it was getting closer. Stephen King, no w sumie złego wzoru sobie nie wybrał, bo to jest rzemieślnik, który wydaje książkę za książką i te książki są dobre, są naprawdę dobre, ma pośród nich też arcydzieła. Tak jak mówcie wszyscy co chcecie, ale moim zdaniem takim arcydziełem jest właśnie jeju, jak się ta książka nazywała? Ręka Mistrza. Rewelacyjna książka, naprawdę. To jest jedna z niewielu, którego czytałem, ale King w tej książce popisał się czymś niesamowitym. Naprawdę. Wiedziałem, będę miał okazję wypróbować swoją nową latarkę, ale myślę, że to się bez takiego wsparcia nie obędzie. Dobra, muszę ich jakoś katować. Przydałoby się, żeby te baterie były mocniejsze. Dobra, spadaj stąd. Ładuj. Dobra. Przetęsknię za tym karabinem myśliwskim. Dobra. To by było na tyle tutaj. Ja cię nie mogę, ale amunicji straciłem. Ale muszę jakoś sobie radzić. Wow. Spokój. Ja nie mogę, ty jakiś niezniszczalny jesteś? No w końcu, zdychaj. O. Żadnego szarżowania na mnie. Tak, no w świetle mogę ich zranić. Wiem, już zauważyłem, że to jest park światło, to jest jedyna droga ratunku. No, światło, kochane światło. O, naboje, baterie. No, mniej więcej zapasy na nadchodzące batalie mam, ale póki co Night Springs. We take the facts of our existence for granted, unaware that they are merely a thin veneer of desperate self-delusion, covering a vast cosmos of madness and horror. All too often, the stars are right. In Night Springs. Tonight's episode, a family occasion. Journalist Alvin Derleth's trip to study the local customs of an insular community in Night Springs has been less than successful. Until tonight. Well, I'm glad you changed your minds about this. Ancient customs, local mythology. My editor loves this kind of stuff. Well, Mr. Derleth, we don't want to feel like we're on exhibition. But you have demonstrated the seriousness of your intent. Oh, I am serious. Really, just do your thing. I'll stay out of your way and observe. Actually, I thought you could assist us. I'm afraid we are a man short. It would provide you with an intimate perspective. Could I really? Of course, Mr. Derleth. Well, I guess that's the least What would I have to do? Oh, here. Let me show you with a kiss. What did you... Oh, Mr. Derleth, you have well pleased Nixie Perka, the dweller in flesh. Your body shall host 1,000 young, and all shall be glory. Shh, darling, be calm. Shh. Alvin Derleth learned a harsh lesson. If you go looking for mythology, it may come looking for you. And such quests always bear fruit. In Night Springs. Ale sztampa, ja cię kręcę. Aż do przesady.